Nazywam się Joanna Stefańska i prowadzę program doradztwa indywidualnego dla startupów Koźmiński Venture Lab. Razem z moją koleżanką Martyną opowiemy Ci dzisiaj trochę więcej o programach, które oferujemy, jak możesz się do nich dostać i jak zwiększyć swoje szanse na dostanie się. W tym momencie oferujemy 3 programy. Jest to program inkubacyjny, program akceleracyjny i program konsultingowy, który dobieramy w zależności od Twojego stopnia rozwoju. Zapraszam teraz na część, którą poprowadzi Martyna, o tym dokładnie, jak wyglądają nasze programy. W zależności od typu Twojego projektu i etapu rozwoju dobieramy najbardziej odpowiadający program. Oferujemy 3 różne programy. Program inkubacji przeznaczamy dla startupów na etapie pomysłu lub bardzo wczesnym etapie rozwoju, którzy potrzebują pomocy w opracowaniu planu na budowę pierwszej wersji produktu lub po prostu chcą ocenić potencjał swojego pomysłu. Program akceleracyjny przeznaczamy dla startupów, które mają już opracowaną pierwszą wersję produktu i potrzebują wsparcia prawnego, marketingowo-sprzedażowego lub inwestycyjnego. Z kolei program konsultingowy oferujemy rozwiniętym, innowacyjnym przedsiębiorstwom, które przychodzą do nas z konkretnym problemem, na przykład szukają wsparcia właśnie marketingowo-sprzedażowego. W tym filmie skupimy się na pierwszych 2 programach, to znaczy inkubacji i akceleracji. Inkubację i akcelerację zaczynamy od godzinnej konsultacji, podczas której opracowujemy indywidualny plan działania. Pytamy przede wszystkim o dotychczasowe działania, o największe wyzwania, o zespół, doświadczenie. Na tej podstawie przygotowujemy dla Ciebie plan pracy z opiekunem, plan konsultacji z naszymi ekspertami, jak również mentorami, którzy będą wspierać Twój rozwój podczas programu i opracowujemy indywidualny harmonogram warsztatu. Tematy warsztatów obejmują m.in. analizę rynku, analizę problemu, wspomagamy w budowie pierwszej strony internetowej albo opracowaniu Business Model Canva. Z kolei wspominając o ekspertach z naszego zespołu, mam na myśli Joannę, która specjalizuje się w budowie MVP, to znaczy pierwszej wersji Waszego produktu oraz pomaga w obszarze marketingowo-sprzedażowym. Mateusz wspiera Was od strony inwestycyjnej, to znaczy pomaga doprowadzić do pierwszej inwestycji oraz wspiera w wycenie projektu. Moją rolą jest wsparcie Was w zakresie zagadnień prawnych i rachunkowych. Po zaakceptowaniu przez Was indywidualnego planu działania przystępujemy do podpisania umowy, na której opieramy naszą dalszą współpracę. Obok opłaty wstępnej proponujemy tzw. success fee, to znaczy 5% od pierwszej inwestycji wymienne na 5% udziału w podmiocie, który założycie celem rozwoju Waszego projektu. Udziały te możecie oczywiście potem od nas odkupić po około roku rozwoju Waszego projektu. Okres obowiązywania umowy to 24 miesiące, ponieważ jest to odpowiedni czas na znalezienie przez nas inwestora, który chciałby wesprzeć Was w dalszym rozwoju po zakończeniu już naszej współpracy. Bardzo blisko współpracujemy ze społecznością Akademii Leona Koźmińskiego. To znaczy dla studentów i absolwentów przygotowaliśmy specjalne warunki współpracy, m.in. zwolnienie z opłaty wstępnej. Podczas 3-miesięcznego programu masz cotygodniowe spotkania z opiekunem, który zajmuje się prowadzeniem Was przez cały program, umawianiem spotkań z mentorami, ekspertami oraz pilnowaniu opracowanego na samym początku harmonogramu działania. Po około miesiącu naszej współpracy organizujemy tzw. Pitch Day, potocznie zwany przez nas wewnętrznie Fast Trackiem. Jest to spotkanie z gronem naszych mentorów, podczas którego zaprezentujecie swój pomysł, a następnie w części networkingowej macie możliwość jego przedyskutowania z naszymi mentorami. Mentorów spotkacie na Fast Tracku, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy umówić dla Was indywidualną rozmowę poza wydarzeniem, gdzie będziecie mieli możliwość konsultacji z nimi, być może na już dalszym etapie współpracy.
W następnej części Joanna opowie, jakich projektów szukamy i jak dostać się do naszego programu. W procesie rekrutacji, gdy dostajemy formularz, patrzymy na 5 głównych czynników. Po pierwsze, czy Twój projekt oparty jest o nowoczesne technologie. Po drugie, czy jest skalowalny. Po trzecie, czy zostały już wykonane jakieś prace z nim związane, na przykład analiza rynku albo analiza konkurencji. Dalej patrzymy, jaki jest Twój zespół, jakie ma kompetencje, ile jest to osób. I na końcu patrzymy, co zgłosiłeś, czego od nas oczekujesz, co zgłosiłeś jako swoje potrzeby. Teraz opowiem trochę więcej o kilku elementach, które przed chwilą wymieniłam, takich jak skalowalność, Twój zespół czy potrzeby, które zgłaszasz. Zacznijmy od skalowalności. Co to znaczy, że startup jest skalowalny? Skalowalność oznacza, że każda kolejna sprzedana usługa lub produkt nie kosztuje Cię bardzo dużo. Wręcz prawie nic Cię nie kosztuje. To znaczy, pizzeria nie jest skalowalna, ponieważ żeby wyprodukować więcej pizzy, potrzebujesz kupić więcej składników, może potrzebujesz zatrudnić dodatkowego kucharza, potrzebujesz kupić piec, potrzebujesz mieć lokal, potrzebujesz mieć odpowiednią ilość talerzy itd., itd. To znaczy, każda kolejna pizza kosztuje Cię sporo. Ale na przykład skalowalny jest Wiedźmin, czyli gra została wyprodukowana i teraz tak naprawdę producentom każda kolejna sprzedana gra nie generuje praktycznie żadnego kosztu. Podobnie skalowalny jest Facebook, to znaczy Facebook nie wysyła pracownika, gdy sobie zakładasz konto na nim, żeby pomógł Ci wypełnić formularz, tylko po prostu zakładasz sobie konto i Facebooka prawie nic nie kosztuje posiadanie kolejnego użytkownika. Takie skalowalność jest praktycznie nie do osiągnięcia bez nowoczesnych technologii, dlatego też patrzymy o to, jakie technologie chcesz wykorzystać w swoim projekcie. Może to być sztuczna inteligencja, mogą to być chatboty, może to być po prostu umieszczenie swojego produktu w chmurze. Teraz zastanówmy się, jak my patrzymy z Martyną na zgłoszone zespoły. Jak pewnie wiesz, przy budowaniu firmy będą potrzebne Ci różne kompetencje. Będziesz potrzebował grafika, będziesz potrzebował dewelopera, będziesz potrzebował kogoś, kto ogarnie Ci marketing i kogoś, kto zajmie się sprzedażą. Wiele projektów, gdy zgłaszają się do nas, mają albo 2-3 współzałożycieli z różnymi kompetencjami, albo jest to jedna osoba. Jeżeli jesteś jednoosobowym pomysłodawcą lub jednoosobowym właścicielem, to dopytamy Cię więcej o to, czy masz jakiś budżet na potencjalnie zatrudnienie na przykład programisty, albo czy w Twojej sieci znajomych jest ktoś, kto mógłby pomóc Ci rozwinąć ten biznes z Tobą. Na końcu porozmawiajmy jeszcze chwilę o potrzebach. Dlaczego patrzymy na to, czego od nas oczekujesz? Jako uczelnia biznesowa mamy fantastycznych mentorów z branży modelowania biznesowego, pomożemy Ci z marketingiem, pomożemy Ci ze sprzedażą, ale nie mamy mentorów z każdej dziedziny, to znaczy na przykład technologicznych mentorów mamy relatywnie mało. Z tego powodu czasem, bardzo rzadko zdarza się tak, że zgłasza się bardzo fajny projekt, który faktycznie widzimy, że ma potencjał, ale naszymi zasobami nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Możesz sprawdzić, czy mentorzy, których mamy w bazie, będą odpowiedni dla Ciebie na naszej stronie Koźmiński Venture. Znajdziesz tam całą listę mentorów z linkiem do ich konta na LinkedInie, gdzie po prostu możesz sobie przeczytać, czy są to osoby, z kompetencjami, których szukasz. Na końcu pytamy Cię też o to, czy zostały już wykonane jakieś prace. Temu jest poświęcona ostatnia część tego filmu, gdzie opowiem Ci, jak wypełnić formularz i co możesz już zrobić teraz, żeby zwiększyć swoje szanse na dostanie się. Przy rejestracji na naszej platformie będziesz musiał wypełnić formularz. W tym formularzu zapytamy Cię m.in. o opis projektu, problem, który rozwiązujesz, jaką wartość dla klienta dostarczasz, jaką masz konkurencję, jak według Ciebie innowacyjny jest Twój pomysł, co już zrobiłeś, czego od nas oczekujesz i kto jest Twoją grupą docelową. Co możesz zrobić teraz, żeby lepiej wypełnić ten formularz i zwiększyć swoje szanse? Przede wszystkim skup się na opisie swojego projektu. Nie sil się na akademicki język, nie próbuj dodawać fajnie brzmiących, ale nic nieznaczących słów. Przykładem takiego sformułowania, które nic nie wnosi, jest opisanie się jako innowacyjny, szybko rosnący startup z Warszawy. Nie odróżnia Cię to w żaden sposób od 2000 innych szybko rosnących, innowacyjnych startupów w Warszawie, a nam utrudnia właściwą ocenę.
Proponuję, żebyś przeczytał opis swojego projektu kilku znajomym, ponieważ jeżeli oni nie zrozumieją, czego dotyczy Twój pomysł, prawdopodobnie my też nie zrozumiemy. Teraz jak opisać swój problem? Przede wszystkim musisz upewnić się, czy ten problem na pewno istnieje. Wielokrotnie zgłaszały się do nas do programu projekty, na przykład wypożyczalnie książek, na której możesz zeskanować swoje książki, które pożyczasz znajomym i potem śledzić, komu je pożyczasz. Teoretycznie wydaje się to bardzo ciekawe, ale w praktyce nikt nie był nigdy zainteresowany tym, żeby płacić za aplikację, do której musisz skanować książki, odznaczyć, komu je pożyczyłeś, a potem pilnować, czy na pewno ktoś ci oddali. Możesz sprawdzić, czy ten problem na pewno istnieje i czy ktoś będzie skłonny zapłacić za jego rozwiązanie, na przykład przeglądając grupy na Facebooku, czytając fora internetowe, czy po prostu rozmawiając z Twoimi potencjalnymi klientami. Jeżeli sprawdzasz w ten sposób pomysł, nie zapomnij napisać nam, czy zrobiłeś jakieś wywiady, czy przeczytałeś fora, ponieważ to wszystko pomoże nam lepiej ocenić potencjał Twojego pomysłu. Ostatnią rzeczą, którą warto zrobić przed wypełnieniem formularza, to analiza konkurencji. Oczywiście zaczynamy od Google'a i googlujemy słowa klucze, które są związane z Twoim pomysłem, ale warto też wspomnieć i pomyśleć o tym, że nie zawsze konkurencja jest taka prosta i mamy konkurencję niebezpośrednią. Na przykład pracowaliśmy kiedyś nad projektem startupu, który chciał zrobić taką aplikację, na której Ty jako właściciel wspólnoty mieszkaniowej możesz założyć grupę dla Twojej wspólnoty, no i pisać te informacje, że wywóz śmieci, że można odebrać klucze. Teoretycznie bardzo fajny pomysł, istniejący problem, ale okazało się, że większość wspólnot mieszkaniowych w Warszawie po prostu robi to przez Facebooka. I nie mamy za bardzo żadnej wartości dla nich dodanych, żeby ich z tego Facebooka wyciągnąć, ponieważ i tak są tam każdego dnia i te powiadomienia dostawali. Polecam też tutaj przejrzeć 3 strony: F6S, Crunchbase i AngelLista. Są to strony, które agregują startupy z całego świata i możesz na nich sprawdzić, czy dany startup dostał finansowanie, ile lat przeżył, czy został zamknięty, czy w jakich krajach operuje. W ten sposób będziesz w stanie ocenić, czy tego typu pomysły jak Twój były już na rynku i na przykład, że nikomu nie wyszedł, czy może masz już podobne 3 czy 4 startupy operują w Polsce i będziesz musiał z nimi konkurować. Mam nadzieję, że te informacje pomogą lepiej wypełnić Ci formularz i dostać się do programu i że niedługo będziemy współpracowali nad Twoim pomysłem. Powodzenia!